Cześć! Dziś porozmawiamy sobie na temat protokołów Swift. Zaczynajmy. Jeżeli chodzi o protokoły, to tak najprostszym językiem tłumacząc, są to wymagania, które muszą być spełnione przez daną klasę czy strukturę, która chce je do siebie zaimplementować. A jeżeli chodzi o budowę protokołów, no to tworzymy je poprzez słowo protokol i nazwę protokołu z dużej litery, tak jak też klasy czy struktury tworzymy również z dużej litery. I na przykład stworzę sobie protokół can speak. Następnie używamy nawiasów klamrowych i tak właśnie wygląda już zbudowany protokół. Tutaj pomiędzy nawiasami klamrowymi umieszczamy sobie nasze właśnie wymagania, które muszą zostać spełnione przez klasę czy strukturę, aby właśnie zaadaptować ten protokół do siebie. Dodam sobie tutaj taką właśnie przykładową funkcję, na przykład speak. I tutaj szybko już dodam, jeżeli chodzi właśnie o budowę naszych protokołów, to jak może zdążyliście zauważyć, przy funkcji znajduje się tylko nazwa funkcji oraz nawiasy. Nie używamy tutaj nawiasów klamrowych, czyli tak zwanego body do naszej funkcji. Nie używamy tego, tylko i wyłącznie piszemy naszą funkcję, jej nazwę, a jeżeli chodzi o jej definiowanie, jej zadanie, to dopiero już później przy adaptacji je dodajemy. Zaraz zresztą pokażę, jak to wygląda już w praktyce. Stworzę sobie teraz kilka klas i struktur i będą to na przykład imiona ludzi. Na przykład klasa Ola, klasa Ania, struktura Wiola. No i spójrzcie, jeżeli chodzi o te klasy, no to są imiona właśnie ludzi i tak naprawdę praktycznie każdy człowiek może na przykład mówić. I ja, aby dodać takiej właśnie właściwości naszym klasom, mogę sobie stworzyć właśnie od razu funkcję can speak dla klasy Ola, która ma wydrukować nam na przykład hej, słowo hej. Dla klasy Ania również, nasza Ania również może mówić i ja teraz właśnie stworzę sobie funkcję taką samą jak tutaj mamy dla Oli, can speak, tylko damy sobie na przykład wydruk cześć. Struktura Wiola podobnie może mówić i również damy sobie wydruk tutaj, na przykład papa. Spójrzcie, każda z tych klas, jak i struktur ma tę samą funkcję. Każda z nich może mówić, czyli bez sensu jest tak naprawdę pisać nam za każdym razem przy strukturze i przy klasie właśnie to, że nasza Ola, Ania czy Wiola może mówić. Więc moglibyśmy równie dobrze stworzyć klasę teraz o nazwie speak na przykład. I do tej klasy dodamy sobie naszą funkcję właśnie can speak. I teraz po nazwie klasy Ola możemy sobie dziedziczyć po klasie speak. Ale spójrzcie, co nam teraz wychodzi. Każda z naszych klas tak naprawdę może teraz powiedzieć na przykład hej, albo możemy sobie oczywiście nadpisać funkcję i dodać sobie tutaj właśnie w tym wypadku, nie wiem, zmienimy sobie na przykład na cześć. Dla Ani zupełnie usuniemy, ale nadal, jeżeli sobie będziemy dziedziczyć po klasie speak, to nadal stworzę sobie teraz szybko Anię i spójrzcie, nadal nasza Ania może mówić. Mogę sobie to nawet szybko wydrukować, żeby Wam pokazać, o co mi chodzi. Zostaje mi zwrócone hej. Ale teraz spójrzcie, jeżeli chciałabym zrobić podobną sytuację dla Wioli,
czyli dziedziczyć po klasie speak, Command B, nie mam takiej możliwości, ponieważ struktury nie mogą dziedziczyć. Czyli w tym momencie, dziedziczenie po klasie jest dla nas przydatne dla klasy Ania czy Ola, ale już dla struktury Viola nie ma takiej przydatności. Dlatego też w tym momencie właśnie mamy protokoły, ponieważ klasy, jak i struktury mogą implementować protokoły, więc tutaj nie byłoby żadnego problemu, jeżeli chodzi właśnie o implementację tego protokołu. A więc teraz, zamiast implementować klasę, zamiast dziedziczyć po klasie speak, bo nie jest to dla nas możliwe, zaimplementuję sobie protokół can speak. I spójrzcie, od razu pokazuje mi się alert, że muszę dodać właśnie tę funkcję, która zawiera się w naszym protokole speak. I ja teraz mogę sobie już spokojnie to na przykład wyciąć i tutaj wrzucić, tę funkcję usunąć. I dzięki temu moja struktura Viola również ma taką możliwość, żeby po prostu mówić. Ma taką możliwość, żeby zawierać w sobie funkcję speak. Jeżeli chodzi o protokoły i właśnie dziedziczenie, to przy klasach zawsze pierwsza klasa po dwukropku jest to właśnie superklasa. Czyli ja nie mogłabym sobie, jeżeli chcę sobie skorzystać z klasy speak przy Oli, to muszę ją umieścić jako pierwszą, czyli tak jak tutaj to właśnie jest. A następnie, jeżeli chcę również skorzystać z protokołu, bo możemy tak zrobić, możemy sobie zaimplementować tyle protokołów, ile mamy ochotę, to ten protokół musi być po prostu na drugim miejscu. Nie mogłabym zrobić czegoś takiego, że najpierw sobie dam protokół can speak, a następnie dopiero chcę sobie dziedziczyć po klasie speak. Tak jak widzicie, naprawdę te protokoły są przydatne, są bardzo łatwe w obsłudze, a ponadto są bardzo łatwo rozszerzalne, czyli ja w momencie, kiedy chciałabym dodać dodatkową tam, nie wiem, 1, 2, 3 funkcje do wszystkich moich na przykład klas czy struktur, które adaptują protokół, który właśnie stworzyłam, to bez ingerencji w każdą klasę osobno mogę po prostu tutaj dodać funkcję, na przykład funkcja listen i spójrzcie, każda tak naprawdę klasa teraz, która adaptuje nasz protokół can speak, uzyskała dodatkową funkcję listen. Dodatkowo protokołów będziemy również używać przy Delegate Design Pattern, czyli przy komunikacji pomiędzy naszymi klasami, ale o tym porozmawiamy już kiedy indziej. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Oczywiście jak zawsze zachęcam do komentowania i subskrypcji. Cześć!